Stary, dawaj, robota jest do zrobienia. Dzień dobry Polsko, witajcie w kolejnym odcinku nieregularnego przeglądu rolkowego. Na wstępie chcieliśmy podziękować za odbiór i odzew odnośnie poprzedniego odcinka. Dziękujemy również za 20 zł na Buy Coffee. Pieniądze te na pewno nie zostaną wydane na melanż. Pełni ambicji z coraz mniejszym zapałem zapraszamy na nowy odcinek NPR. Z tej strony Tameron Korbot i Chris Suwał. Zapraszamy na wiadomości. Tradycyjnie zaczynamy od eventów. Do tegorocznego rozpisku zawodów, które zostały zapowiedziane, czyli Kato Blading Games, Mistrzostwa Polski w Mińsku, ale też przełożone na 8 czerwca OSET Inline Combat. Dołączają dwa eventy. Pierwszy z nich to Not Bad Jam, organizowany przez łódzkie Not Bad Community. Będzie to jam na tamtejszym megaboxie oraz oddzielnie jam w bowlu. Na zawodach do zdobycia jest dzika karta na Mistrzostwa Polski w Mińsku oraz na pewno masa innych nagród, gdyż poza nagrodami rzeczowymi pula gotówkowa to zatrważająca jak na dzisiejsze realia kwota 6000 euro. Poza licznym rusterem sponsorów i oczywiście polską śmietanką rolkowej sceny, na event zadeklarowały się również osoby spoza naszej ojczyzny. Będą to m.in. Bobby, CJ, Nils, Yuri czy też Mary Munoz. Możecie oczekiwać dobrego śmigania, pokazu rolkowych filmów, melanżu, grilla i innych atrakcji, dzięki którym na pewno dobrze spędzicie czas. Impreza odbędzie się 21 czerwca i potrwa cały dzień. Organizujcie się, bo szykuje się naprawdę dobry event. Drugim eventem, który został niedawno ogłoszony, to oficjalne Mistrzostwa Europy w jeździe na rolkach agresywnych organizowane pod szyldem World Skate Europe. Zawody będą trwały przez 4 dni, od 21 do 24 sierpnia i odbędą się na parku w Mińsku Mazowieckim. Szykuje się naprawdę porządna rywalizacja, gdyż jest to impreza o skali europejskiej, a co za tym idzie, zobaczymy tam występy czołowych zawodników z wielu krajów starego kontynentu. Organizacja tego przedsięwzięcia w Polsce to piękny dowód na to, że nasza scena prężnie działa również na oficjalnych płaszczyznach rolek agresywnych. Warto zaznaczyć, że te zawody są bardzo oficjalne, a startować w nich może tylko określona 5-osobowa kadra danego kraju, która w przypadku Polski nie jest jeszcze określona. Jako redakcja namawiamy jednak na przyjazd do Mińska i wsparcie naszej kadry. Do boju zuchy! Nowa ekipa na mapie Polski. Jeszcze niedobrze znana w Polsce, aczkolwiek zdobywająca uznanie na arenie międzynarodowej. Maneuvers of the Rose. What's up? Yo, shoutouts to Mon Crew from Dinya. Motherfucker. Massive greetings. What's up, everyone? Big shout out to Mon Crew from Dinga. I'm pretty sure I got that right. To Mon, sharing the streets with Kate Yeehaw! Nowy merch, nowe akcesoria już niebawem. Wbijajcie na naszą oficjalną stronę na Instagramie Maneuvers of the Rose. Widzimy się niebawem. Elo! A jeszcze jedno. Mon oficjalnie pierdoli Bogdańsk. Podkreślam, Mon pierdoli Bogdańsk. Oficjalnie, elo. Okres wakacyjny zbliża się z wielkimi krokami i na pewno wielu z Was zastanawia się, gdzie najlepiej spędzić urlop z rolkami i dalej nie wie, co ze sobą zrobić. Na szczęście polscy zajawkowicze wyszli naprzeciw tym potrzebom i przygotowali dla nas aż 2 warianty urlopowe, dzięki którym na pewno zostaną one zaspokojone. Jeśli zastanawiacie się nad urlopem nad jeziorem, to koniecznie sprawdźcie InLake Festival organizowany przez Oleja z Rozpoznanych. Odbędzie się on nad jeziorem Strzeszyńskim niedaleko Poznania i będzie zawierał w sobie bujną ofertę noclegową.
wyżywienie, melanż, możliwość wypożyczenia sprzętów wodnych oraz masę innych udogodnień niezbędnych do spędzenia fajnego urlopu. Oczywiście nie zapomnijcie, że jest to event rolkowy, więc jazdy będzie tu masa. Zaczynając od śmigania na przeszkodach w ośrodku, za które odpowiedzialna będzie skate arena, sesyjek na pobliskich skateparkach, a kończąc na pełnoprawnych street sesjach w Poznaniu. W skrócie jest to 7 dni pełnych rolkowej zajawki połączonej z melanżem nad jeziorem, który trwa od 7 do 13 lipca. Po więcej informacji oraz ewentualnego zapisu na InLake odsyłamy Was na socjale eventu. Jeżeli po InLake'u będzie Wam za mało wrażeń lub od jezior wolicie jednak morze, to dobrego spożytkowania Waszego urlopu macie również do dyspozycji Rollfest w Trójmieście organizowany przez ekipę z Bogdańska. Impreza odbędzie się w sierpniu i będzie trwała cały tydzień z najważniejszymi wydarzeniami skoncentrowanymi pod koniec długiego weekendu oraz oferuje to, co najważniejsze, żeby dobrze wypocząć – melanż i śmiganie. Uwaga, nocleg czy wyżywienie to kwestia indywidualna z sugestią do organizatorów, żeby szukać spania najlepiej na Przymorzu czy Jelitkowie. A to, gdzie dobrze zjeść podczas rolkowych wakacji nad morzem, opowie Wam nasz nadmorski korespondent w krótkim materiale. Witam Was, moi drodzy, w pierwszym odcinku kultowej serii przygód i wypraw Roberta Rolkowicza. Moi drodzy, za sobą mam Gdynię, przed sobą mam Gdańsk, a pod stopami deski kultowego Molo, to znaczy, że jestem w Sopocie. Moi drodzy, jak Sopot, to Rollfest. Dziś pokażę Wam, gdzie zjeść i dobrze się bawić podczas kultowych, historycznych i legendarnych zawodów w Trójmieście. Zapraszam. Moi drodzy, do śpierdolenia idziemy do Koliby. Moi drodzy, czy można zacząć lepiej? No nie. Tradycyjna, góralska karczma nad morzem. Koliba. W swej pięknej całej okazałości. Zobaczmy, czy nic tam się nie zmieniło. Pager dzwoni, to znaczy, że czas przenieść się do tego oto kultowego wnętrza. Moi drodzy, jesteśmy w Kolibie. Mało kto wie, że oprócz tych intensywnych wieczorów wewnątrz, Koliba oferuje również ofertę gastronomiczną. Po tak intensywnym wieczorze z przyjaciółmi nie ma nic piękniejszego niż taka oto kwaśnica. Moi drodzy, zanim przejdę do konsumpcji, zastosuję powiedzenie mojego dziadka, że nie można jeść na pusty żołądek, a więc ten oto piękny, soczysty destylacik wiśniowy. Ojejku. To jest półka konesera, to nie są żarty żadne. Za Rollfest, moi drodzy. A więc tak. Moi drodzy, jesteśmy w samym sercu Sopotu, w Teatrze Muzycznym Boto, gdzie odbywają się ostatnimi czasy najciekawsze i najintensywniejsze wieczory artystyczne. Moi drodzy, po prawej stronie najstarszy i najbardziej legendarny kebab w Sopocie, który polecamy, a po prawej stronie, zaraz za tym kebabem, przejdziemy do najbardziej wspaniałej miejscówki, która towarzyszy nam od ponad 15 lat.
Sezon oczywiście jeszcze się nie zaczął na zapiekanki w Sopocie, ale w momencie naszych zawodów, naszego Rollfestu, on będzie tętnił życiem. Moi drodzy, po prawej stronie przedstawiam Wam legendarne zapiekanki u Tymka. Jak to mawiają rollfestowicze, kto sobie odmówi ryby w cieście na Rollfeście, ten nie mieszka w mieście. Moi drodzy, zmierzając nadmorskim pasażem w stronę Gdańska, po lewej stronie znajduje się bar Przystań. Miejscówka oczywiście dla bardziej zamożnych rollfestowiczów i czasami trzeba postać pół godziny w kolejce, ale jak to mówią na Rollfeście, za pół godzinki to może być szkoda. Zapraszam. Nie no dobra, chuj, nie będziemy stali w tej kolejce, idziemy, chodź, idziemy do Świna. Po prawej stronie mijamy najbardziej spektakularne miejsce pod kątem imprez. Czekajcie chwileczkę. Halo, przepraszam, Mordini. Halo, Harry! No witam! Co ty tutaj robisz, mordeczko? Czekam na otwarcie Sfinksa. Jeszcze tylko 7 tygodni. A co z Rollfestem w tym roku? Rollfest odbędzie się 15-16 sierpnia. Główne wydarzenia, zawody na nowej skate arenie, w sobotę zawody na streetie, a od poniedziałku do czwartku jeździmy sobie na rolkach po Trójmieście, po nowych spotach. Bam! Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkim dobrze znany obiekt sportowy w Gdańsku przechodzi właśnie metamorfozę. Skate Arena, której głównym bossem jest Kempol, zostanie całkowicie odświeżona i powiększona. Niestety Kempol nie chce zdradzić za dużo informacji na ten temat, ale wiemy, że obszar powiększy się trzykrotnie z 500 na 1600 m2 z całkowicie nowymi przeszkodami oraz osobnymi przestrzeniami na szkółki i park. Z wizualizacji internetowych można wywnioskować, że pojawi się również obszerniejsza strefa wypoczynkowa oraz powiększony sklep. Przemek zdradził również, że nie będzie to koniec zmian, bo na horyzoncie czyha również kolejne 600 metrów oraz drugie tyle miejsca na zewnątrz, jednak jest to perspektywa około 2 lat. Otwarcie nowej, 3 razy większej skate areny ekipa przewiduje na 1 sierpnia. Na mapie Polski pojawił się nowy punkt warty odwiedzenia. Wojtek Ludziński z ekipy Wild East postarał się o zapełnienie luki na rynku rolkowym na wschodzie Polski i otworzył nowy skate shop o wdzięcznej nazwie Wild East Skate Shop. Jeśli szukacie pracy w Lublinie, to zapomnijcie, gdyż wszystkie miejsca są obstawione przez ludzi z crew. W sklepie na dzień dzisiejszy można nabyć trochę merchu, koszulek oraz oczywiście rolki. Oferta sklepu, jak zapewnia Wojtek, będzie się ciągle poszerzała. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. W ostatnich miesiącach mogliśmy zauważyć ciekawe zmiany w karierach naszych rodaków z topki. Pierwszym z omawianych będzie Karol Byrski, którego portfolio sponsorów od niedawna zostało poszerzone. Karol od pewnego czasu został sponsorowanym rajderem firmy Cougar. Dowiedzieliśmy się o tym tuż po Winterclashu, na którym to nasz dzielny zuch praktycznie zdominował konkurencję. Zapytaliśmy się Karola, jak wygląda ta współpraca, na co odpowiedział, że nie ma czasu na wywiady, bo jest zajęty piciem drinów na nowo zakupionym jachcie z AliExpress. Karel na dzień dzisiejszy jest sponsorowany przez The Hive, Head on Skate, Kaltik, Cougar oraz Pies J. Drugą roszadą, o której na pewno należy wspomnieć, to transfer jednego z naszych stołecznych riderów, Michała Pietrzaka. Misiek również podczas Winterclasha dostał propozycję od team menadżera nowej drużyny o możliwości zmiany barw, a co za tym idzie sprzętu, którą sam przyjął. Od tamtego czasu Misiek nie jeździ już pod skrzydłami USD, a każdemu dobrze znanej i lubionej firmie Roches. Jako redakcja spekulujemy, że decyzja o zmianie teamu była dla niego łatwa ze względu na to, że kumpluje się on z Bobby Minicem, którzy obydwoje jeżdżą dla Rochesa. Misiek na dzień dzisiejszy jest sponsorowany przez Cymatics, Head on Skate, Lenar, Roches, Magic Boots oraz Inferno. Chcieliśmy zapytać Miśka, jakie są jego odczucia odnośnie tego transferu, ale z racji tego, że jest nieletni, postanowiliśmy zapytać o to jego starego. Ciao, questa è fondamentalmente una domanda eccellente. Posso solo dire, perché purtroppo siamo vincolati da un accordo di riservatezza, NDA, che si tratta di auto di lusso e anche di un lauto compenso. Beh, la scelta era solo una. Forza Italia.
Na koniec krótki przegląd prasy. Tutaj niezmiennie dwóch polskich autorów i dwa projekty, The Paper i Macabra. Tomasz Schweiss zapowiedział nowy numer gazety The Paper, który będzie dostępny w nadchodzących miesiącach. W trzeciej odsłonie ma się ukazać wiele wartościowych treści, niestety tym razem bez polskich akcentów. Poczytamy m.in. o marce ciuchów Yuto Goto, relacji z Blading Cupu w Dżakarcie, wywiad z japońskimi rajderkami oraz kilka nowych ciekawych artykułów. Co do rynku lokalnego, wszystkim dobrze znana Macabra autorstwa Baszy wyszła w kolejnej odsłonie numerowanej cyfrą 1. W magazynie znajdziemy więcej treści, więcej zdjęć, a nawet zgodnie z zapowiedziami rozkładany plakat. Przeczytamy w nim m.in. tekst Szyszki czy Jurzyny, wywiad z Dybylem, obejrzymy galerię fotek oraz inne materiały warte uwagi. Macabrę można kupić na Allegro, Hedonie lub odzywając się w socjalach projektu. Ceny magazynu to równowartość 3 kebabów, wołowina, sos mieszany, bez pomidora, dużo sosu. To już wszystko w tym wydaniu wiadomości. Dziękujemy za uwagę i jednocześnie przypominamy, że od samego patrzenia na edity progresu się nie zrobi. Dlatego weź się za siebie i pizgaj częściej. Na koniec zapraszamy na test jakości Grindwheelsów Creeper. Mówił do Was Chris Suwałk I Tameran Kalbot. Do zobaczenia! Witam Państwa, trzymam właśnie w rękach komplet Grindwheelsów Creeper dzięki uprzejmości pięści z rozpoznanych. Pięści na każdym kroku zapewnia, że są to bardzo wytrzymałe Grindwheelsy, ale czy na pewno? Postaramy się to sprawdzić, ale najpierw trochę teorii. Creepery to produkt made in Poland, w całości zrobiony przez jednego zajawkowicza z ekipy rozpoznani, pięści. To 44 mm Grindwheelsy o grubości Shore D83 o ściętym profilu, które dzięki tej właściwości niwelują zjawisko tzw. wheel bite'a na grindach. Kółka te są zrobione z bardzo wytrzymałego materiału, odlewanego poliamidu 6. Pytanie, czym jest ten tajemniczy materiał? Poliamidy, w skrócie PA, to związki wielocząsteczkowe zawierające w makrocząsteczce wiązanie amidowe, które składa się z atomów węgla, tlenu, wodoru i azotu. Uzyskuje się je w polimeryzacji lub polikondensacji ze związków małocząsteczkowych, np. poliaminy, diaminy czy laktany. Poliamid o oznaczeniu 6 natomiast jest termoplastikiem odlewanym, którego cechuje dobra odporność, mały współczynnik starzenia cieplnego, wysoka wytrzymałość i niska ścieralność. Na podstawie tych 4 przesłanek zastosowanego materiału w creeperach przeprowadzimy badanie. Nie przedłużając, zaczynamy testy creeperów. Żeby dobrze określić odporność creeperów, zobaczymy, jak kółko reaguje z substancjami. Użyję do tego przemysłowego związku na bazie acetonu Dolesol A. Nalewam precyzyjnie odmierzoną ilość płynu do czary badawczej i obserwuję zjawisko. Jak widać, creeper poradził sobie z 24-godzinną kąpielą bardzo dobrze. Kółko nie zmieniło swoich właściwości. Zmianom uległy tylko naklejki, z których zrobiły się farfocle. Żeby test był bardziej wiarygodny, użyję drugiej substancji, związku kwasów fosforowego, siarkowego, solnego i fluorowodorowego o umiarkowanym stężeniu. Znowu zalewam czarę i obserwuję zjawisko. Creeper przetrwał i tą kąpiel, absolutnie nie zareagował również na ten związek. Jedynym zaobserwowanym zjawiskiem to pojawienie się kryształów substancji na powierzchni kółka. Wynik testu 6/6. Stoję właśnie przy Scanii R420, 16-tonowym składzie wypełnione 24-tonowym ładunkiem gnojówki, co łącznie daje nam 40 ton. Zobaczymy, czy creeper poradzi sobie z tą bestią. Halo, halo koledzy, jak tam dróżka? Kolego tam uważa, bo tam na 57 km w kierunku Warszawy inspektor transportu drogowego. Także miłego i powodzonka. Trzymaj się, na razie, hej. Dzięki, dzięki.
nie przejechały obok. Kurwa! No ale ono się stopiło. Espresso. Italia gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, non troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano. Bon appétit. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Espresso. Un italiano che non si spaventa. Perfecto. Po wykonaniu wszystkich testów możemy wysnuć wnioski na temat jakości creeperów. Kółeczka przeszły każde badanie praktycznie bez żadnych negatywnych skutków.
Są one odporne na związki chemiczne, bardzo wytrzymałe, ciężko je spalić nawet silnym ogniem oraz po starciu są bardzo smaczne. Myślę, że po tym badaniu mogę śmiało polecić te kółka, nawet najbardziej wymagającym użytkownikom. Zgodnie z powyższym Grindwheelsy Creeper otrzymują najwyższą ocenę, czyli uśmiechnięte słoneczko.